Siemanko, chciałabym Was bardzo serdecznie zaprosić na fan catering, który odbędzie się 30 sierpnia w biurze MSI. Na tym spotkaniu będziemy mogli porozmawiać troszkę o naszej twórczości, zagrać mini turniej w Fortnite i czeka Was naprawdę masa przeróżnych atrakcji. Więc jeżeli chcecie wziąć udział, wystarczy, że klikniecie link poniżej i się zarejestrujecie. Właściwie to wszystko. To do zobaczenia. Pamiętajcie, 30 sierpnia o godzinie 12 w biurze MSI. No to teraz przechodzimy do głównego tematu, czyli Q&A. Jakie będzie pierwsze pytanie? Masz taki spaczony umysł, że wszystkie Twoje rysunki muszą emanować seksualnością, czy po prostu lepiej się to sprzedaje? Tak, ja mam spaczony umysł, ponieważ na większości pracach pokazuję kobiety. Jak Ty musisz się czuć, kiedy wychodzisz z domu? Musi być Ci naprawdę ciężko, jeżeli kobieta ma na przykład dekolt albo odsunięty brzuch, czy założy miniówę i widać całe gołe nogi. No na plaży to Ty chyba się nawet nie zbliżasz, albo basen, bo to krzyż na drogę. Czy Ty przypadkiem nie urwałeś się z jakiegoś średniowiecza? Czy używasz blenderu do swoich prac? Na samym początku nie za bardzo go lubiłam, ponieważ nie potrafiłam go używać i częściej bardziej psułam pracę niż ją naprawiałam, ale ostatnio fajnie jest go używać na końcu, czyli później po nim nie rysuję żadnymi kredkami, ponieważ po blenderze tworzy się jakaś dziwna warstwa, przez co kredki się tak jakby rozwarstwiają i wygląda to fatalnie, ale na końcu zawsze można sobie nim coś poprawić. Elfik, nie pamiętam dokładnie, zrobił Bibę. Okej, ja wiem, to nie jest pytanie, ale poczułam wielką potrzebę wypowiedzenia się na ten temat, ponieważ to nie jest pierwsza osoba, która myśli, że mój królik możliwe, że nazywa się Elfik. Nie, to jest Alfik. Alfred. To bardzo godne imię, jak Loka z Batmana. Serio, nie Elfik. Boże, nie nazwałabym tak debilnie królika, biorąc pod uwagę, że w ogóle on jest facetem. Od ilu lat rysujesz? Ile Ci zazwyczaj zajmuje rysowanie? Oprócz realizmów rysujesz też anime, mangę lub kartuny. Więc jeśli chodzi o samo rysowanie, jest to nieodłączna część całego mojego życia, jednak trzeba troszkę oddzielić moment, w którym rysowanie było to po prostu zabawą, bo byłam dzieckiem, i moment, w którym zaczynałam się uczyć takich podstaw rysunku, a potem te rysowanie bardziej profesjonalne. Więc jeśli chodzi o taką właśnie moją naukę od podstaw do teraz, to mogę tak ocenić na 6 lat. Jeśli chodzi o czas rysowania, to naprawdę bardzo ciężko jest określić, ponieważ wszystko zależy, co rysuję. Jednak jeśli chodzi o takie prace, które są takie najbardziej dla mnie charakterystyczne, czyli pełna ilustracja, pełny detal, tło i tak dalej, no to można tak ocenić od 4 dni do nawet tygodnia i dziennie zazwyczaj rysuję tak od 5 do 8 godzin. Wszystko zależy też, jak się czuję, jaki jest dzień i jak ciężka też jest praca, albo jak dużo jest tych szczegółów. A jeśli chodzi o ostatnie to pytanie, to rzadko kiedy spotyka się artystę, który robiłby przeróżne style, że tu raz by rysował cartoon, tutaj raz by rysował jakieś hiperrealizmy i tak dalej. Jeśli już ktoś się czymś charakteryzuje, jeśli ktoś już czymś siedzi, to po prostu robi tą jedną dziedzinę. I w moim przypadku jest to realizm, więc samej mangi, anime, kartun nie wykonuję. Kartun to w ogóle jest dla mnie jakaś inna bajka. Postaci anime potrafią się u nas pojawić i takim przykładem jest Riez. No i właśnie ona raczej nie wygląda zbyt mangowo. Przedstawiłam ją w taki sam sposób jak każdą inną postać z gier, czyli jest ona w semi-realizmie. Mimo wszystko zachowane są jakieś tam cechy włosy, jednak pokolorowane w bardziej realistyczny sposób, bardziej detaliczny, i tak samo rysy twarzy. Są większe oczy, są mniejsze usta, jednak jest to wszystko złagodzone. Więc pamiętajcie, że nawet jeśli by miała się pojawić postać, która będzie z mangi lub anime, to będzie ona wykonana w moim stylu. Co prawda musiałam przejść przez jakieś łatwiejsze grafiki, żeby oswoić się z ekranem graficznym, dlatego powstała seria Chibosów związana chociażby z Dragon Ballem. Też były inne postacie, ale tutaj dla przykładu właśnie podam Wam te grafiki, które są moim zdaniem bardzo urocze i bardzo fajnie pomogły mi przebrnąć przez taki najtrudniejszy etap, w którym właśnie trzeba oswoić się z nowym sprzętem. Skoro w cyckach nie ma nic strasznego i jest to dla Ciebie jak ręka, to poka cycki. Pozdrawiam. Cóż za kreatywne podejście. No prawie już tutaj bym się rozebrała. O matko, pokazuje rękę. To może powinno być już na tyle konsekwentne, żeby pokazać resztę. A tak serio, dziecko, naprawdę, gdybyś poszedł chociaż raz, zobaczył zajęcia w plastyku czy na ASP, wiedziałbyś, że tak, tam ludzie siadają sobie na stołeczku, rozbierają się, normalnie się ich rysuje i nikt nie myśli sobie: wow, widzę cycki.
Nie, po prostu no. Ciało jak ciało. Ja sama osobiście byłam na zajęciach, w których musiałam narysować modelkę, panią, która była już taka starsza, miała nadwagę. Nie było w tym nic szokującego, nic strasznego i naprawdę dla mnie nie było różnicy, czy rysuje jej oko, czy rysuje jej sutka. Ale spokojnie, jak dorośniesz, to dowiesz się, że pewne części ciała już w pewnym momencie na człowieku nie robi aż tak wielkiego wrażenia i jest to całkowicie normalne, naturalne, jak właśnie noga, jak ręka. Co sądzicie o zamawianiu kredek z Amazona czy innych stron tego typu? Czy warto zaryzykować? Z pewnością myślę tutaj o kredkach, które są o wiele tańsze, czyli na przykład zamiast 700 zł za pełen zestaw płacisz 400 zł. No rzeczywiście to jest cena bardzo kusząca, jednak nie polecam kupować tańszych kredek niż jest to przedstawione u producenta, ponieważ są to kredki sprzedawane na lewo i są to kredki, które powinny być normalnie wyrzucone, są to kredki do odrzutu i ja osobiście trafiłam na parę takich kredek w zestawie, gdzie były jakieś forelne. No nie da się tymi kredkami nic zrobić, a sama też rozmawiałam z osobami, które miały te kredki, kupowały te tańsze Prismacolor i często też słyszałam, że właśnie narzekają na Prisma, mówią, że to są kiepskie kredki, że mają złą pigmentację, że kiepsko się łączą i tak się zastanawiałam, co oni w ogóle gadają, jak to jest w ogóle możliwe, żeby narzekali na Prismę. No i później jeszcze jak dostałam zdjęcia, co oni mają, no to rzeczywiście ja się nie dziwię, że było tak tragicznie. Nie kupujcie tych kredek, po prostu stracicie te 400 zł, nie warto. Więc lepiej kupować z pewnego źródła i mieć te kredki i tą jakość, jaką chcecie, bo po co wam wydawać pieniądze na coś, co i tak wyrzucicie. Tutaj niestety nie da się przycebulić, bo wierzcie mi, gdyby dało się przycebulić, to też bym tak zrobiła. Też bym kupiła sobie tańsze kredki. No po co miałabym przepłacać? Ty grasz w LoL'a? Kiedyś grałam, bardzo lubiłam grać w LoL'a, ale w pewnym momencie uświadomiłam sobie, że nigdy nie wyjdę z Silvera. Nie, a tak serio, wolę Black Desert Online, jednak MMORki bardziej mnie przyciągają. Zamierzycie nagrać coś o farbach? Nie widzę sensu, nie maluję farbami, nie znam się na farbach. Farby to jest zupełnie inna dziedzina, troszkę tak jakby spytać się osobę tańczącą tańc towarzyski, czy pokazałaby, jak się tańczy w balecie. No chyba nie za bardzo, więc to jest inna dziedzina, o to lepiej się pytać osoby, która maluje farbami i się na tym zna. Trochę z innej beczki. Co to za cegła, którą trzymasz? Tak, moja cegiełka. Rzeczywiście mój telefon jest dość toporny, jest to Hammer, jest to Doji S60 i jest to telefon niezniszczalny. Nie musiałam kupować żadnej obudowy, ponieważ to jest telefon taki, w którym raczej kiedy by spadł, to moglibyście się bać o swoją stopę lub panele niż o ten telefon. I uwielbiam go za to. Jak ci się udało uciec z kuchni? W jakich ty czasach żyjesz? No, normalnie. Czy zrobisz kiedyś serię z oglądaniem prac widzów, na przykład z Instagrama? Lepiej nie. A tak serio, świetny pomysł na odcinek, czemu nie? Ja myślę, że to mogło być też dla was bardzo pomocne, więc możecie tutaj pod filmem wysyłać linki z swoimi kontami do Instagrama. Jeśli będzie ich wystarczająco dużo, to można stworzyć właśnie taki odcinek, w których będę dawać swoją konstruktywną krytykę, co oznacza, że niekoniecznie będzie wszystko takie miłe i cudowne. Będę mówić o tych dobrych rzeczach, jak i tych złych, więc nie chcę tutaj osoby, która będzie wysyłała swoje konto po to, żeby była pochwalona, bo rysuje, bo z pewnością nie będzie czegoś takiego. Fajnie byłoby, żeby te rysunki były związane też z jakimiś podstawami albo takimi wskazówkami, o których ja mówię, bo wiadomo, że jeśli ktoś wyśle swój profil, w którym jest wszystko to, co ja na YouTubie odradzam, no to dostanie niezłą zjechę, nie? No.
Więc kto jest odważny, kto się nie boi i komu zależy, jasne. Możecie teraz wysyłać właśnie swoje Instagramki i zobaczymy, co z tego będzie. Tylko żeby nie było, nie jestem jakaś straszna, po prostu jestem szczera i wszystkie rzeczy, które mówię, jest z myślą o tym, żeby dla Was było lepiej, łatwiej, przyjemniej, no i oczywiście z efektem, żebyście w końcu mogli się rozwijać i tylko na tym będę się skupiać. To w końcu rysujesz to porno, czy nie? Okej, rozumiem, że niektóre argumentacje w ogóle nie dochodzą do niektórych ludzi, więc powiem tylko tyle, że nie. Pytanie. Plastyk tak czy nie, ASP tak czy nie? Osobiście ani w jednym, ani w drugim nie byłam i jak widać nie potrzebowałam czegoś takiego, żeby się nauczyć rysunku, ponieważ pamiętajcie, że to nie szkoła uczy się za Was, tylko to Wy się uczycie. I bardzo często jest tak, że profesjonaliści odradzają plastyki, odradzają ASP-ki, nie zawsze dobrze tam uczą, nie zawsze też jest tak, że ci nauczyciele, którzy tam siedzą, tak bardzo podchodzą z pasją do tematu, że uczą się też nowych rzeczy i poznają jakieś tam nowinki. Zazwyczaj uczą tego, kiedy nauczyli się lata temu, jest to już przestarzałe, a na przykład o kredkach Prismacolor to nawet nie słyszeli i dla nich kredki to jest w ogóle jakieś dziecko w przedszkolu rysuje. Ja nie mówię, że tak jest wszędzie, ponieważ moja sama wiedza jest oparta na znajomości po prostu ludzi, którzy są po takich szkołach i ja zawsze rozmawiałam na te tematy, zawsze się interesowałam, co tam było, jak tam było, ponieważ no właśnie, no przez to, że tam nie poszłam, zawsze się jakoś tak interesowałam, czy jednak dużo straciłam, czy nie. I zazwyczaj wychodziłam jednak z taką myślą, że dobrze zrobiłam, że nie poszłam. Sam na przykład etap liceum, kiedy musicie uczyć się do matury, uważam, że nie warto zaprzątywać sobie głowy jakimiś dodatkowymi i też często zbędnymi przedmiotami. Lepiej uczyć się do tej matury i ją zdać jak najlepiej, żeby później pójść na te wymarzone studia. A kiedy chodzicie do zwykłego liceum i macie zwykłe, podstawowe przedmioty, macie czas, żeby samemu się uczyć albo pójść może na jakieś prywatne lekcje, wykupić sobie parę godzinek czy jakieś kursy i wtedy się podszkalać. Jednak wszystko musicie zrobić z własnej pasji, z własnej inicjatywy i pracować nad sobą. A plastyk może czasami zepsuć Wam obraz na sztukę, ale właśnie tak jak mówiłam, to jest tylko informacja na podstawie kilku plastyków, z którymi miałam jako tako do czynienia poprzez rozmowę z innymi ludźmi, ale może faktycznie jest w Polsce jakaś szkoła, która nie jest aż takim wielkim złem, jednak za bardzo takiej nie słyszałam. Zazwyczaj za granicą są jakieś szkoły plastyczne, które potrafią mieć niezłą renomę. Polska to średnio ma coś takiego, raczej wydaje mi się lekko zacofana. Gdzie i za ile kupiłaś kredki Prismacolor? Kiedy kupiłaś swój pierwszy zestaw Prismacolorów? Ile zawierał kredek twój pierwszy zestaw? Kredki kupuję na markery.pl, ponieważ tam mi jest najwygodniej. Najczęściej już kupuję na sztuki niż zestawy, więc tym bardziej mi tam pasuje. Kupiłam, nie wiem za ile, jakoś tak 700-800 zł, więc za bardzo nie pamiętam, to jest pełny zestaw. Jednak mój pierwszy zawierał 60 kredek. I to jest to opakowanie. Uważam, że na sam początek był dla mnie idealny, ponieważ nie dostałam jakiegoś wielkiego szoku ilościowego kredek. Znaczy, tak było dla mnie dość dużo. Sporo mogłam nimi zrobić, troszkę brakowało mi kredek do skóry, ale zawsze można byłoby sobie dokupić zestaw portretowy. Ale jednak zdecydowałam się później, że będę mieć pełny zestaw 150 kredek, ponieważ bardzo fajnie mi się tym zestawem pracowało i dużo mogłam nim stworzyć, więc dla początkujących jak najbardziej 60 kredek jest ok i ja wspominam to bardzo dobrze. Czy pojawił się na kanale Speed Digital Painting? Tak jak to miało miejsce z kredkami. Grafiki, które możecie zobaczyć na Facebooku, są one udostępniane dla patronite'ów i oni mają możliwość zobaczenia niektórych speed paintingów, speed digital paintingów, jak i poradników do nich, więc tam taka forma istnieje. Na YouTubie nie planuję takiej formy, jak na razie. Od jak dawna rysujesz? Okej, to już było, więc na to nie będę odpowiadać. Ulubiony kolor? Niebieski. Uwielbiam niebieskie chyba w każdej postaci i na wszystkim. Uwielbiam wszystkie niebieskie kredki z Prismacolor, lubię niebieskie ciuchy, mam niebieskie buty. Ostatnio zamówiłam sobie jakąś granatową kurtkę. Mamy z Markiem niebieskie walizki. Mogłabym właściwie wszystko urządzić w niebieskim kolorze i drażni mnie to, że w naszym pokoju jest fiolet, a nie niebieski. Niebieski, jeszcze raz niebieski. Chyba mam jakiegoś fioła.
Masz jeszcze jakieś zwierzęta oprócz Alfika, który swoją drogą jest przesłodziutki? Nie mam więcej zwierząt, jest tylko Alfik, sam króliczek, ale może kiedyś w przyszłości będzie mieć towarzysza albo towarzyszkę. Właściwie chciałabym mieć bardzo samiczkę, która nazywałaby się Franka, ale jak na razie nie mamy warunków na drugiego królika. Właściwie o tym, że królik powinien być w parze, dowiedziałam się po fakcie, kiedy już królik był i miał być połowę mniejszy, więc jak na razie nawet Alfik to robi za dwóch. Nie, Alciu? Ulubiony owoc? Zdecydowanie będą to banany. I odpowiadam przy okazji za Alfika, bo on też uwielbia banany. Właściwie jemy je na współę. Wieś czy miasto? Zdecydowanie miasto. Uwielbiam wszystko w mieście i naprawdę nie przeszkadza mi to, jeśli będzie tam za mało drzewek, albo ptaszki nie ćwierkają, albo ktoś powie, że nie wiem, w mieście jest beznadziejnie, bo jest tłocznie i słychać jak jeżdżą samochody. Naprawdę pomieszkajcie troszkę na wsi i dowiedzcie się, co to znaczy żyć bez Biedronki. To będziecie wiedzieć, że miasto jest świetne. Próbowałaś rysować markerami? Jeśli tak, to jakie są Twoje ulubione firmy? A jeśli nie, czy chcesz spróbować kiedyś? Próbowałam rysować markerami, jednak moja przygoda była naprawdę bardzo krótka i tak naprawdę nie wyciągnęłam z nich wszystkiego. Po prostu musiałam narysować na studia jakieś tam wizualizacje i wtedy odkryłam, jak bardzo ciężko rysuje się wnętrza i naprawdę wtedy to człowiek aż tęskni za rysowaniem dłoni, bo wnętrza to jest przekleństwo i wychodziło mi to fatalnie. Jednak to, co było fajne, w markerach rysowało się z nimi o wiele szybciej niż kredkami, dlatego to użyłam, ale same rysunki, a właściwie pokażę Wam, niech będzie, były straszne, wszystkim się podobały i nawet dostałam za to 5. Jednak markery nie przekonują mnie do tego, co się nimi rysuje. Pamiętajcie, że każdy materiał rządzi się swoimi prawami. Nie zrobicie tego samego kredkami, co pastelami, co markerami. Ja rysuję bardzo bogate ilustracje, bardzo dużo potrzebuję warstw, bardzo dużo potrzebuję kolorów i też mieszalność kolorów i tak dalej. Markerami możecie zrobić mniej niż kredkami, ale za to markery są o wiele fajniejsze do rysowania mangi. A skoro ja nie rysuję w stylu mangowym, to dla mnie markery w ogóle się nie przydadzą i tak wiem, że niektórzy używają jakichś tam markerów jako baza, niektórzy też używają akwareli jako baza, potem kredkami i tak dalej. Moja technika jest konkretna i to, jak rysuję, właśnie powoduje, że nie mogę za bardzo użyć markerów, one nie będą się łączyć z moim stylem i z moją techniką, więc właściwie nie planuję. Mam pytanie, jakiego papieru używasz do tych większych prac? Zawsze używam Strathmora Smooth Bristol, wcześniej używałam jakiegoś Happy Color, to był taki papier techniczny 250 gram, ale teraz nie wyobrażam sobie życia bez Strathmora i to jest najlepszy blog. A jeśli chcecie więcej informacji na temat bloków, to taki film na kanale oczywiście jest i możecie tam więcej posłuchać na temat papieru. Ale co robi ten Marek, czy jak on się nazywa? Mówisz, że wy narysowaliście, a to ty rysujesz chyba. Sorry, ale trochę nie kumam. Okej. To jest zrozumiałe, że można się trochę w tym pogubić, ponieważ wiadomo jest, że jeśli ktoś rysuje, to raczej rysuje sam, a nie rysuje z kimś, a nie na współę jednak. Bardzo często mówię, że coś jest nasze. Rzeczywiście tak jest, chociaż Marek w ogóle nie rysuje, ale Marek jest od tego, żeby stworzył projekt. Co oznacza, że kiedy masz rysunek nieprzerysowywany skądś, czyli nie masz gotowej grafiki albo gotowego zdjęcia, tylko masz rysowanie od zera, to musisz to zaprojektować, bo inaczej nie będzie wiadomo, jak to narysować. Nie możemy rysować z głowy, bo skąd mogłabym wziąć na przykład kolorystykę, klimat światła i tak dalej. Byłoby to naprawdę bardzo ciężkie, albo te rysunki byłyby po prostu bardzo nieudane. Więc Marek przygotowuje projekt, w którym mam bibliotekę różnych zdjęć. Robimy sobie zdjęć i on decyduje o tym, jakie będą pozy, wymyśla główną tematykę. Czasami w naszych rysunkach jest jakaś zawarta historia i on właśnie myśli o tym, jaka ta historia będzie. Jest to osobą bardzo kreatywną i właściwie to wyszło tak... niezbyt to było planowana taka forma. Po prostu w trakcie, kiedy ja rysowałam i cały czas to były bardziej moje rysunki, a on tylko je udostępniał albo odpisywał dla was w komentarzach i tak dalej, po prostu zajmował się bardziej stronami. Czasami było tak, że siedziałam nad jakimś rysunkiem, wiedziałam, że ma być załóżmy
Geralt świąteczny i zastanawiałam się, jak go zrobić. Często było tak, że Marek podawał mi jakieś pomysły i to było takie wow, spoko, bardzo mi się to podoba. I tak samo było później z jakimś Gledem, jakieś, wiecie, to są już bardzo stare rysunki, ale mimo wszystko miał jakieś takie hasełka, które mi się strasznie podobały, ale kiedy rysunki zaczęły być bardziej zaawansowane, bardziej skomplikowane i bardziej ambitne, to już potrzebowałam więcej informacji i Marek właśnie jest od tego, żeby to zaprojektować, wymyślić, a ja, żeby to stworzyć. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli tak, to dajcie lajka, zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żebyście dostawali powiadomienia i dobrze byłoby, żebyście też napisali w komentarzu, czy ta forma Q&A Wam odpowiada, czy powinno być więcej takich filmów. No, jeśli będziecie zadawać różne, przeróżne pytania i tego uzbiera się całkiem fajna ilość, to można byłoby powtórzyć taki odcinek, ale chciałabym wiedzieć, czy jesteście tą formą po prostu zainteresowani. I odwiedźcie nas jeszcze na innych social media. Pamiętajcie o Twitchu, na którym jesteśmy codziennie, streamujemy codziennie, bo czasami niektórzy piszą, że chcieliby zobaczyć jakiegoś live'a, a ten live jest każdego dnia, gdzieś tak po godzinie 15, ewentualnie 17, jeśli jest niedziela. No, ale ogólnie zorientujecie się, traficie. To do zobaczenia do następnego odcinka. Pa!